Zatrzymaj się na kilka minut, cokolwiek robisz, bo to, czym się za chwilę podzielę, może być najszybszym sposobem na całkowitą zmianę sposobu, w jaki świat, a zwłaszcza kobiety, cię postrzega. Mówię o stworzeniu natychmiastowego magnetycznego przyciągania w chwili, gdy kobieta na ciebie spojrzy. A oto prawdziwa zaleta. Nie potrzebujesz nowej twarzy. Nie musisz kombinować i na pewno nie musisz się stresować linią włosów. Zanim przejdziemy dalej, zrób mi szybką przysługę. Kliknij przycisk "Lubię to" i zostaw komentarz poniżej, mówiąc, skąd dzisiaj oglądasz. Czytam tyle, ile mogę i naprawdę cieszę się, widząc, jak nasza społeczność mężczyzn rozszerza się na całym świecie. Oto twarda prawda, której większość mężczyzn po 35 roku życia nigdy nie słyszy. Wygląd to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to czysta psychologia. Mówię o podświadomych skrótach myślowych wbudowanych w ludzki mózg. Nazywam się dr Narita i przez ponad 12 lat pomagania mężczyznom w poprawie ich zdrowia, pewności siebie i obecności w społeczeństwie wielokrotnie to potwierdzałem. Kiedy nauczysz się wykorzystywać te mentalne bodźce, kobiety będą przysięgać, że nagle stałeś się bardziej atrakcyjny. Mimo że tak naprawdę nic w twojej fizyczności się nie zmieniło. Widziałeś to już wcześniej. Zupełnie przeciętny facet rozmawia z oszałamiającą kobietą. Śmieje się, bawi włosami, pochyla się bliżej. Tymczasem ty stoisz tam w lepszych ubraniach i z lepszym CFUP, zadając sobie pytanie, co on ma, czego ja nie mam. Odpowiedź nie brzmi szczęście. To sygnały. Dziś omówię dokładnie psychologiczne przełączniki, które uruchamiają atrakcyjność. Po pierwsze, efekt halo. Pierwsze 5 sekund. Mózg idzie na skróty. Kiedy zauważa jedną cechę o wysokiej wartości, zakłada, że musi być obecnych kilka innych. To jest efekt halo. Z biologicznego punktu widzenia stanie z odsłoniętą klatką piersiową i uniesioną brodą obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu i sprawia, że twoja obecność wydaje się większa. Zmiana jest prosta. Wejdź do pokoju, jakbyś tam należał. Ramiona do tyłu, kręgosłup wyprostowany. Efekt? Jej mózg natychmiast uznaje cię za osobę o wyższym statusie i bardziej kompetentną. Widziałem mężczyzn na prywatnych sesjach, którzy sprawiali, że kobiety zakładały, że są 5 centymetrów wyższe tylko dlatego, że same skorygowały postawę. Po drugie, zasada półsekundowego kontaktu wzrokowego. Większość mężczyzn to myli. Albo gapią się zbyt długo jak drapieżnik, albo od razu odwracają wzrok, jakby się wstydzili. Obie te rzeczy sygnalizują niepewność. Oto ruch. Kiedy wasze oczy się spotkają, zatrzymaj wzrok na chwilę, licząc do 1 Mississippi. Dodaj subtelne skinienie głową lub półuśmiech, a następnie najpierw odwróć wzrok. Psychologicznie rzecz biorąc, to komunikuje. Zauważam cię. Jestem pewna siebie, ale nie gonię. To zaszczepia w jej umyśle mały cliffhanger. Po trzecie, zwolnij tempo mrugania. To brzmi dziwnie, ale ma wielką moc. Nerwowe zwierzęta mrugają szybko. Spokojne, dominujące ssaki mrugają wolniej, ponieważ czują się bezpiecznie. Kiedy ona mówi, pozwól, aby twoje powieki poruszały się odrobinę wolniej niż zwykle. To symbolizuje kontrolę i spokój. Obserwuj, jak jej ciało się relaksuje, gdy podświadomie synchronizuje się z twoją spokojną energią. Po czwarte, 10% spowolnienie. Lękliwi mężczyźni spieszą się ze swoimi słowami, ponieważ boją się przerwania lub odrzucenia. Zrób odwrotnie. Mów około 10% wolniej, niż wydaje im się to naturalne. Efekt jest natychmiastowy. Twój głos brzmi głębiej i bardziej stabilnie. Z biologicznego punktu widzenia spokojny głos sygnalizuje uregulowany układ nerwowy. Kobiety mówiły mi, nie wiem dlaczego, ale kiedy mężczyzna mówi wolno, bardziej mu ufam. Numer 5. Zniszcz iluzję bycia w centrum uwagi. Prawdopodobnie skupiasz się na swoich siwych włosach, brzuchu lub jakiejś wadzie, której nikt inny nie dostrzega. Prawda? Ludzie nie patrzą na ciebie takim, jakim jesteś. W chwili, gdy przestaniesz poprawiać ubrania, chować głowę lub przepraszać za siebie, te wady znikną. Pracowałem z 52-letnim mężczyzną, który bał się swoich siwych włosów. Kiedy już się do nich przyznał, reakcja zmieniła się z starszy
na wybitny. Numer 6. Brzemienna pauza. Kiedy cię o coś pyta, nie spiesz się z odpowiedzią. Zatrzymaj się na pół sekundy. Utrzymaj kontakt wzrokowy, a potem odpowiedz. Ta krótka cisza pokazuje, że nie boisz się napięcia. To cichy wyznacznik dojrzałości emocjonalnej i pewności siebie. Numer 7. Postawa otwartego trójkąta. Mowa ciała to nie tylko dłonie. To ochrona lub eksponowanie twoich newralgicznych punktów. Nie ustawiaj się do niej twarzą w twarz, jakbyś był w impasie. Lekko przechyl stopy i tułów na bok, tworząc otwarty trójkąt. To sygnalizuje zainteresowanie bez presji. Daje jej to przestrzeń psychologiczną i zwiększa prawdopodobieństwo, że podejdzie bliżej. Pozycja 8. Odzwierciedlanie emocji. Jesteśmy zaprogramowani, aby czuć się bezpiecznie w towarzystwie osób, które wydają się nam znajome. Jeśli jest podekscytowana, pozwól, aby twoja energia lekko wzrosła. Jeśli mówi poważnie, wycisz się razem z nią. Nie naśladujesz jej. Potwierdzasz jej stan emocjonalny. W ciągu kilku sekund jej mózg cicho decyduje, czuje się komfortowo z tym facetem. Pozycja 9. Siła ciszy. W świecie pełnym mężczyzn, którzy za bardzo się starają, ten, który mówi mniej, ma większą wagę. Odzywaj się tylko wtedy, gdy masz coś istotnego do dodania. Kiedy nie tłumaczysz zbyt wiele, jej umysł wypełnia luki pozytywnymi założeniami. Cisza to miejsce, w którym mieszka intryga. Pozycja 10. Uśmiech Duchena, oczy Cluneya. Wymuszony uśmiech wygląda, jakbyś szukał aprobaty. Zamiast tego rozluźnij usta, uśmiechnij się delikatnie i pozwól, by ciepło pojawiło się w twoich oczach. Delikatne zmarszczki w kącikach. To efekt George'a Cluneya. Szczerość, spokój i cicha dominacja. Panowie, atrakcyjność to nie loteria genetyczna. To język sygnałów, a to wy je kontrolujecie. Od jutra wybierzcie tylko 3 z nich. Może postawę, wolniejszą mowę i celowy kontakt wzrokowy. Przetestujcie je. Zauważycie dłuższe spojrzenia i bardziej autentyczne uśmiechy. I nie będą to dotyczyć tylko kobiet. Ludzie ogólnie będą traktować was z większym szacunkiem. Pozwólcie, że zostawię was z tym. Wiek to nie koniec waszej mocy. W wielu aspektach to początek. Nosicie w sobie doświadczenie, głębię i perspektywę, na które młodsi mężczyźni jeszcze nie zapracowali. Te psychologiczne zmiany po prostu pomagają światu dostrzec mężczyznę, którym już jesteście. Zasługujecie na to, by wejść do każdego pomieszczenia dumnie, zauważeni, szanowani i pożądani. Chodzi o godność, wolność i świadomość, że nadal ją macie. Jeśli to wam pomogło, zasubskrybujcie kanał. Co tydzień publikuję nowe spostrzeżenia dla mężczyzn, którzy już się ustatkowali i są gotowi wieść życie z pewnością siebie. Dasz radę. Do zobaczenia w następnym wpisie.